Siemka, ja jestem Adacho i dawno nie było tak, że zaczynałem jakąś nową mangę i nie mogłem się doczekać, kiedy nagram kolejny odcinek. I chciałem wytrzymać do momentu, w którym na początku wrzucę wam pierwszy odcinek, a potem dopiero przeczytam komentarze, a potem dopiero nagram drugi, być może sugerując się tym, co napisaliście w komentarzach, ale nie wytrzymałem. I wracam do mangi, której nazwa jest tak bardzo wdzięczna, że aż nie mogę się powstrzymać, żeby zamiast The Inexorable Distortion czytać ją The Inexorable Distortion, no bo przecież to piszą Francuzi, chociaż Shibidams ma polskie nazwisko, polsko brzmiące, Damian Szymczak. Pozdrawiam go serdecznie, pozdrawiam też użytkownika Mirai Channel 95, to są autorzy tej mangi, jesteśmy w rozdziale trzecim, Trunks kontra Black Goku. Nie Goku Black, tylko po prostu Black Goku, więc mamy tutaj... Nie, żartuję, oczywiście to jest zwykły Black, tyle że linia czasowa jest niezwykła, bo jeśli oglądaliście pierwszy odcinek, albo czytaliście sami te pierwsze dwa rozdziały, to wiecie, jak ta historia się potoczyła i czego przede wszystkim ona się tyczy. Jest to nasz Trunks z Dragon Balla Super, którego doskonale znamy, ale ta manga opowiada historię o tym, co działo się w tej linii czasowej, do której Trunks, w zasadzie Future Trunks i Future Mai, po zakończeniu swojej sagi w Dragon Ballu Super wrócili. No bo wiemy, że tam miało być dwóch Trunksów, dwie Mai, mieli sobie żyć długo i szczęśliwie, mieli wrócić do czasów, zanim Black zaczął niszczyć Ziemię, więc wszystko miało być w porządku. Jedną taką rzeczą, która mogłaby im potencjalnie przeszkadzać, to to, że byłyby dwie kopie od i Trunksa i Mai. No, historia potoczyła się nieco inaczej. Dlaczego? Nie wiem. Być może dowiemy się tego w tym rozdziale, być może w kolejnym. Jeśli będzie on nastawiony na akcję i będzie tutaj mało dialogów albo mojego gadania, to zdążymy sobie przeczytać dwa rozdziały, bo nagrywam to dosłownie chwilę przed sobotnim streamem z Bleacha. Co tutaj dużo mówić, nie o Bleachu dzisiaj rozmawiamy, tylko o tych dwóch mężczyznach, którzy stoją naprzeciwko siebie i Goku i Trunks, w zasadzie powiedziałem Goku, no w jakimś sensie jest to Goku, i Black i Trunks korzystają tutaj z form Super Saiyan, mimo tego, że Shibidams, no podejrzewam, że to on pisał też historię po części, nie wiem w jakim stopniu on tworzył tę mangę, a w jakim stopniu tworzył mangę kolega Mirai Channel 95, ale autorzy napisali tę historię w taki sposób, że te wątki z mangi i anime wydaje mi się, że są przeplatane, bo mieliśmy tutaj retrospekcję tego momentu, w którym Trunks przeciął Zamasu za pomocą tego Genkidamowego miecza, a to było tylko w anime, no a chociażby tutaj forma Super Saiyanina Goku Blacka to jest to, co mieliśmy tylko w mance. Więc być może będzie tutaj jakaś mieszanka. Widzę, że jeszcze jakiś dinozaur w ogóle leci i chyba on jest tym gongiem symbolicznie rozpoczynającym tę walkę. Goku Black patrzy w stronę Trunksa z pewną dozą powagi, ale na twarzy Trunksa, mimo tego, że mimika na pozór wydaje się jednakowa, to widnieją też krople potu, które wydaje mi się, że tutaj są kroplami potu sugerującymi stres. Jakiś stres. Trunks mimo wszystko pierwszy rzuca się w stronę przeciwnika, zadaje mu cios i w twarz i kopie go potem w bok. Wygląda na to, że Trunks tutaj dobrze rozpoczyna tę walkę, ale ojeju, ten dom został zniszczony. Trochę mi go szkoda, bo wątpię, że to Black sam zbudował sobie ten dom, tylko ta leśniczówka była pewnie czyjaś i teraz już jest niczyja. Nie wiem, dlaczego ja się bardziej przejmuję losem jakiejś altanki w środku lasu niż całej ludzkości. Ale czuję się trochę tak, jakbym wybudował zajebisty dom w Minecrafcie, a potem ktoś mi go rozsadził za pomocą TNT. Nie możecie mnie winić. Mówi się, że kobieta, rodząc dziecko, przechodzi tak niewyobrażalny ból, że mężczyzna nie jest go w sobie w stanie nawet wyobrazić. Okej, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to prawda, czy nie, ale uważam, że żadna dziewczyna nie jest w stanie zrozumieć bólu, który czuje młody chłopiec tracący swojego psa w Minecrafcie. To jest... Goku Black atakuje Trunksa pociskami kick, których wygląda na to, że chłopak bez problemu unika. Goku Black rzuca się w stronę Trunksa, obie strony nie dają za wygraną. Trunks jest odrzucony jednym ciosem. Jesteś żałosny, Trunks. Dołączysz do swojego sobowtóra w zaświatach. Goku Black wypuszcza Kamehameha w stronę Trunksa. Ten wygląda na to, że chyba ten cios przyjmuje i nie wygląda to tak, jakby Trunks nie mógł go uniknąć. Wygląda to tak, jakby on chciał faktycznie go przytankować, być może pokazując Trunksowi. Nie, chyba nie. Być może to jest kwestia rysunków. Trunks chciał przyjąć ten cios na siebie, sugerując swoją dominację, pokazując swoją dominację nad Goku Blackiem. Ha! Jesteś gotowy na drugą rundę? Pyta Black. Niech ci się nie wydaje, że masz monopol na wygrywanie, kolego. Może nie w tych słowach, ale
Powiedzmy, że znaczenie jest podobne, jeśli chodzi o, o odzew Trunksa. Maj oczywiście się tam bardzo przydaje. Poszła tam jak myśliwy, który poluje na dzika. Chodzi sobie między drzewami z jakąś spluwą. Nie wiem, po co ona tam w ogóle poleciała. Skoro gdyby była sama, to okej, mogłaby wziąć tę broń i faktycznie spróbować Blacka zaskoczyć, tak jak to było w anime. Ale poleciała tam z Trunksem tylko po to, żeby stać za drzewem, stękać i Trunksowi prawdopodobnie przeszkadzać. Mamy wymianę ciosów. Bańki tutaj nie widzę, także jeszcze tego akcentu dobrze nam znanego z mangi Young Jijiego nie ma, ale autorzy mangi chyba chcą nas uraczyć czymś innym. Walka wydaje się wyrównana. Goku Black sprzedaje lepę Trunksowi, ale ten dosłownie od razu rzuca się w stronę Blacka i próbując go kopnąć nie trafia, bo Black teleportuje się za niego. Ma już przygotowaną w ogóle kulę energii. Z tego co pamiętam, tę mangę się czyta normalnie od lewej do prawej, więc to nie jest tak, że ja to czytam po prostu inaczej. Goku Black znika i chwilę później jest już gdzieś w powietrzu i ogłasza, że Trunks nie ma szans z Blackiem. A niech to, nie jestem w stanie przepchnąć oczywiście tej kuli. Trunks nie jest w stanie dokończyć nawet zdania, bo ten pocisk Ki wybucha razem z nim. Ale nawet Goku Black wie, że ten atak to jest zdecydowanie za mało, żeby Trunksa pokonać. Nie rób ze mnie głupka, wiem, że jeszcze żyjesz. Z tych tumanów kurzu wydobywa się jeden pocisk Ki, który Black bez problemu anuluje. No i mamy, ojejku, teraz to mamy prawdziwą wymianę ciosów, nawet w kilku bańkach. To mamy ten leniwy element animacji, który często jest w odcinkach anime z niskim budżetem, że postacie się biją i widzimy tylko takie kulki, które gdzieś tam, okręgi, które symbolizują jakieś zderzenia. Mamy tutaj nawet to w mandze. Także mamy tutaj nawiązanie w mandze do anime, a w zasadzie do stylu animacji. Trunks mimo wszystko... Czekajcie, co tu się dzieje? Wow, myślałem, że Trunks zmienił się ciałem z Blackiem, bo to wygląda tak, jakby oni się pokoziołkowali i stanęli naprzeciwko siebie. Mam tutaj dwóch Blacków, ale to wygląda na to, że jest pokazany Black, który chyba koziołkuje i jednak udaje mu się ustać na nogach. Pomimo tego, że na twarzy Blacka jest już kilka siniaków i nawet z jego ust płynie cienka stróżka krwi, naszemu antagoniście w ogóle nie brakuje pewności siebie. Techniki Son Goku są imponujące, a ty zapłacisz za to. Przygotuj się na śmierć, Trunks. Ha? Goku Black znika, Trunks, ja tego nawet nie widziałem, bo widzimy Goku Blacka, który leci w stronę Trunksa, ale Trunks zauważa, że on nagle zniknął, kompletnie wyparował z powietrza. Trunks nie ma pojęcia, gdzie jest Son Goku Blacka, on dosłownie... Czy to jest technika, którą wykonywał chyba SSJ4 Goku w Dragon Ballu GT? Tylko teraz nawet nie pamiętam, czy to była technika... Nie, to była technika, którą on wykonywał też w anime. Bo jest na pewno taka karta w Dragon Ball Legends, kiedy Goku przygotowuje Kamehameha i za pomocą błyskawicznej transmisji teleportuje się wokół przeciwnika wiele razy. Bardzo, bardzo fajnie, że tutaj nawet takie mamy nawiązanie, bo... Nie przypominam sobie, żeby w oryginalnej mandze Dragon Ball Goku wykonał taki atak, albo w ogóle w anime Dragon Ball Z, ani nawet w Dragon Ballu Super, więc chyba to jest nawiązanie do GT. Jeśli się mylę i była podobna sytuacja w Super albo w Z, albo gdziekolwiek indziej, to możecie mi powiedzieć. Trunks jest zaskoczony, bo oczywiście w Dragon Ballu GT on był przez pół serii nieprzytomny. No, może nie przez pół serii, ale nie wiem, czy widział akurat tamten atak, a nawet jeśli widział, to jest inna wersja Trunksa. On nie oglądał GT, on nie jest przygotowany na... Wiecie co zaraz zauważyłem? Patrzcie to. Zobaczcie to. Gość ma plus. Ten szkic taki do rysowania twarzy w przestrzeni, nie? Został on tutaj uwzględniony. W zasadzie chyba nie został wymazany. A niech to. Zostałem oszukany, mówi Trunks. Wygląda na to, że nie jest w stanie on uniknąć tego Kamehameha, które Black wypuszcza z najbliższej odległości w Trunksa. Widzimy wybuch w powietrzu. Prawie napis aż pęka. Black się uśmiecha. A my widzimy Trunksa, który wygląda na to, że wchodzi na poziom wyższy. Na poziom Super Saiyanina 2. I ja stawiam, że w tym momencie kończy się rozdział, bo... O, może jeszcze nie. Wow! Nawet mamy pozycję Vegety w momencie, w którym Vegeta się poświęcał w Majin Busadze. Dalej, Black. Możesz walczyć na poważnie i przetransformować się w Super Saiyanina Rosę. Ten Trunks jest świadomy istnienia Rose. Być może Black z tego świata jeszcze nie jest w stanie tego zrobić, ale Trunks na pewno nie jest gościem, który pozwoliłby Blackowi przechodzić Zenkai Boosty w nieskończoność i jeśli Black nie jest w stanie włączyć Rosę... Wow, damn! Czekajcie. A, rozumiem. Znasz tę transformację. Naprawdę, Trunks, zaimponowałeś mi. Spełnię twoje życzenie, ale umrzesz. Ciało Son Goku zostało ukształtowane przez wiele bitew, które odbyły się w trakcie jego życia. Może nawet rywalizować z bogami. Dlatego wybrałem jego fizyczną formę do wyegzekwowania mojego planu Zero Śmiertelników. Mamy walkę z Saiyan Sagi, walkę z Freezą na Namek, Goku kontra Cell,
Goku kontra Buu, no i oczywiście Goku kontra Beerus. W tamtym momencie historii to były takie główne walki, bo oczywiście przed sagą Future Trunksa mieliśmy jeszcze walkę z Golden Freezą, albo chociażby z Hitem, ale umówmy się, że to były walki mniej istotne chyba niż te, które tutaj widzimy, więc Goku Black chyba spełnia życzenie Trunksa, który spokojnie czeka używając formy SSJ2, ale widzieliśmy już tutaj, Shibidams rysował formę Ikari. To nie jest ostatnie słowo Trunksa, tak mi się wydaje. Więc mimo tego, że Black tutaj używa Rose i widzimy już to cieniowanie na włosach sugerujące, że Black odpalił boską formę, Trunks to zna i być może jest w stanie to przewyższyć, zobaczymy. Biedny Trunks, zamiast prosić mnie o transformowanie, powinieneś był się modlić o zbawienie, mówi Goku Black. I czy to jest koniec rozdziału? Tak. Preludium katastrofy. The Inexorable Distortion. Przepraszam. Ojejku, ten tytuł to jest jeden z najlepszych tytułów mangi, które widziałem w życiu dosłownie. Zwłaszcza, że to jest fanowska manga. Nawet nie ma tutaj napisu Dragon Ball. The Inexorable Distortion. No nie wiem nawet, czy to się tak czyta po francusku, ale uwielbiam mówić. Jeśli zastanawiacie się, czy mówię sobie te słowa poza nagrywaniem, tak pod nosem w trakcie dnia, nie mogę wam powiedzieć. Preludium katastrofy. Whis? O, planeta Beerusa. Czasy obecne. Whis? Whis, gdzie jesteś? To musi być Beerus w takim razie, no nie? Chociaż czasy obecne. Chwila, czasy obecne. Czyli co? Czyli nie przyszłość. Czyli to jest nasz Beerus, nasz Whis. I tam mogą być też Goku i Vegeta, nie? Whis. Whisa tu nie ma, to dziwne. Nie jestem w stanie zobaczyć, gdzie poleciał. To nie zwiastuje dobrze. Mam nadzieję, że nie poleciał na ziemię, żeby cieszyć się dobrymi daniami. W takim razie musiałbym mu powiedzieć parę słów od siebie. W sensie go ochrzanić, no nie? Mówi Beerus. Dlaczego dostaliśmy ten wątek? Jesteśmy z powrotem w przyszłości. Walka między Trunksem a Goku Blackiem jest coraz bardziej zaciekła. Wygląda na to, że Trunksowi znikają oczy, w sensie źrenice. Być może tutaj włącza tę formę Ikari, nie wiem jak ona tutaj zostanie wytłumaczona, o ile w ogóle zostanie wytłumaczona, jeśli w ogóle się pojawi, chociaż aura tutaj wydaje się troszeczkę inna w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej, więc Goku Black w formie Rose rzuca się w stronę Trunksa, który wygląda na to, że używa właśnie tej formy i Goku Black zadaje to pytanie, które wszyscy sobie zadawaliśmy, kiedy ten odcinek anime się pojawił. Nie wiem, czy to był odcinek, nie wiem, 54? Strzelam tak, aż sprawdzę, mówię z pamięci. Czy to był odcinek 54? O nie, to zdecydowanie za wcześnie. Dobra, to nie był ten odcinek. Ale tak mi się coś kojarzyło. Czyli źle mi się kojarzyło. Trunks włącza formę, wydaje mi się, że Ikari to nie jest jakaś jeszcze inna transformacja. O, jesteś zaskoczony, Black. Trunks, którego znałeś, nie miał tej mocy, prawda? Wygląda na to, że Trunks jest w stanie kontrolować tę formę, mimo tego, że moment, w którym ją osiągnął, był momentem wielce emocjonującym i takim, w którym Trunks wydobył z siebie czystą furię. A tutaj Trunks wraca do tego stanu, pomimo tego, że jest, tak myślę, sprawia wrażenie po prostu spokojnego. O, jest wytłumaczenie, uwaga, cicho, cicho, cicho! Tajemnica formy Ikari zostanie nam wyjawniona. Ja sam nie wiedziałem, co to jest za forma. Ale w nocy, przed moim wylotem, w tamtej linii czasowej, zapytałem Whisa. Cicho, 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 znowu poziomy kadru, wow! Co tu się kurwa dzieje? To nie ta scena. Wow! Wtedy poprosił mnie, żebym przetransformował się w tę formę, której nie byłem w stanie opanować do perfekcji. Nie mogłem tego zrobić. Dopóki Whis mnie nie zaatakował, no oczywiście w ramach treningu, i ja przetransformowałem się instynktownie. Myślałem, że tutaj Trunks został przeniesiony do jakiegoś innego wymiaru, żeby trenować z Whisem w noc, w zasadzie noc przed swoim wylotem. To byłoby już szalone. Tak, już wiem, za pół godziny stream. Whis myśli, że jest to charakterystyka hybrydowego Saiyanina, takiego jak ja. Spoglądając na życie Son Gohana, można było zobaczyć te same umiejętności. Błyskawiczne zwiększenie mocy wraz ze wściekłością. I mamy tutaj sytuację z Radicem, rzecz jasna w tamtym momencie mały Gohanek przekroczył poziom mocy 1300. Mały Gohanek, w zasadzie już troszeczkę większy, ale nadal dziecko na Namek przecież skopał Freezę w drugiej formie. Oczywiście w pewnym momencie, nie do samego końca, ale jeju, co to jest za tabelka? Dosłownie czuję się, jakbym Huntera oglądał. Manipulator, iluzjonista, wzmacniacz, specjalista. 6 typów, ile tam było typów Nenu?
Chyba 6. O, widzicie? Okej, dobra, ale to było super, Kurde, Bella Hunter to jest po prostu... Okej, odpłynąłem trochę. Byłem w stanie rozwinąć tę nową transformację, ponieważ niektóre charakterystyki mojej mocy rezonują z moją duszą, świadomością i moim duchem. Mamy ducha, świadomość, emocje, ki, intencje i siła. Dokładnie wiem, jak perfekcyjnie używać mocy, która jest we mnie uśpiona. Dzisiaj zapłacisz za to, Black. Kurde, to jest więcej rozwinięcia systemu mocy w Dragon Ballu niż kiedykolwiek widzieliśmy w oficjalnych źródłach, bo 6 w ogóle jakichś typów emocji, które ze sobą miałyby współgrać, albo można byłoby też to napisać w taki sposób, podobnie trochę jak w Hunterze, że każda osoba ma inną predyspozycję i na przykład niektórzy, dajmy na to Broly, mógłby mieć mocny nacisk na siłę, bo jego transformacja jest silna. Okej, dobra. A Trunksa na przykład w intencje, albo emocje, albo nie wiem, można byłoby w coś tutaj pokombinować. Podoba mi się ten wątek, chociaż nie wiem, czy on pasuje do sajańskich transformacji. No teraz, po tylu latach, to już byłoby trochę pomieszanie z poplątaniem, no bo mieliśmy różne sytuacje, w których Saiyanie się transformowali w SSJ, SSJ2 i to po prostu wynikało z jakiejś potrzeby większej mocy, albo złości, albo rozpaczy i tak dalej, i tak dalej. Nie obchodzi mnie twoja nowa moc. Jesteś po prostu robalem w porównaniu do mojej boskiej mocy. Jednakże nie będę tolerował żadnego śmiertelnika, który ma zamiar pokrzyżować moje plany. Black rzuca się w stronę Trunksa, któremu aż z tego wszystkiego powoli źrenice wracają. No niestety Trunks przyjmuje ten cios od Blacka, mimo tego, że jest cały czas w formie Ikari, chociaż tutaj się wydaje nie aż tak wściekły, jak był oryginalnie, bo w tamtej scenie nie widzieliśmy jego źrenic, no i ta jego aura wyglądała chyba trochę inaczej, bo miało dalej na zewnątrz aurę Super Saiyanina, a w środku była niebieska aura, a tutaj to wygląda tak, jakby to była trochę boska aura, ale jednak zaznaczona na zewnątrz takim grubym konturem, który... No nie wiem, chciałbym to zobaczyć w sumie w kolorze. No niby jest tutaj to w kolorze, okej. Niby jest to na okładce tego rozdziału w kolorze, więc chyba to wygląda tak samo, a zostało to tylko tak przedstawione w wersji czarno-białej. No okej. Trunks tak czy siak jest w stanie skontrować Blacka, zatapiając but w jego trzewiach, potem sprzedaje mu luja ogłuszacza prosto w szczękę. Trunks wygląda na to, że całkiem dobrze sobie radzi z Blackiem, który przecież używa formy Rozy. Tylko pytanie, czy to jest tak samo silny Super Saiyanin Roza, jakiego widzieliśmy w naszej linii czasowej? Wiemy, że tutaj Trunks z tej linii czasowej zmarł już rok temu, więc pytanie, czy Goku Black przez ten rok był w stanie się wzmocnić, albo czy był w stanie utrzymać swoją formę? No bo wiecie, to, że mógł też dojść do jakiegoś momentu, to jest jedna sprawa, ale jeśli on nie miał z kim walczyć, to czy jego ciało nie powinno trochę tracić tej formy, nie? Przecież Gohan tracił swoją formę przez to, że nie walczył przez jakiś czas. No, też szybko odzyskał, tu akurat się zgodzę, więc może Goku Black przez tę krótką walkę z Trunksem byłby w stanie odzyskać swoją formę, no ale zobaczymy, jak to się będzie dalej toczyć. Być może tutaj Black nas jeszcze czymś zaskoczy. Walka trwa, wydaje się coraz bardziej zaciekła. Trunks próbuje zaatakować Blacka Kiblastem. Blacka Kiblastem? Dobrze to mówię? Blacka Kiblastem. Tak, dobrze to mówię, tylko że to dość dziwnie brzmi. Spróbujcie to powiedzieć na głos. Blacka Kiblastem. Lepiej, żebym potraktował tę walkę poważnie, nawet jeśli nie mam się czego bać od takiego insekta, jakim jesteś. Black ma zamiar walczyć na poważnie, chociaż mówi, że nie ma się czego bać. No to, chłopie, jedno albo drugie. Albo jesteś ostrany, albo nie jesteś ostrany. No i widać tutaj, że rzuca się na Trunksa, ale mamy tylko przebitki z momentów, w których ciosy lądują. Trunks tutaj w momencie, w którym otrzymuje cios, ma oczy, a w którym wyprowadza cios, nie ma oczu, więc zabawnie jest to rysowane, ale nie wygląda to tak, jakby ta walka miała jakiegoś jasnego zwycięzcę. Mało tego, nie wygląda nawet, żeby tutaj była osoba, która jakkolwiek wygrywa, chociaż widzimy, jak Trunks nie trafia Blacka ciosem. Ten kopie Trunksa, odrzucając go, wznosi się w powietrze, atakuje go kolejnymi pociskami ki. Black mimo wszystko nie trafia, bo Trunks wylatuje w powietrze. No i kolejny raz Kamehameha jest przygotowywane w rękach naszego antagonisty. Ty draniu! O! Będziemy mieli chyba beam struggle z tego co widzę, albo przynajmniej jakieś struggle, nawet jeśli te beamy się ze sobą nie zderzą, ale zakładam, że tutaj Shibidams nie zaskoczy nas w jakiś dziwny sposób, że Goku Black miałby na przykład użyć błyskawicznej transmisji za plecy Trunksa i w ogóle nie bawić się w jakiś beam struggle. Final Flash i Kamehameha wystrzelone w swoją stronę. Zapłacisz za wszystkie okropieństwa, które popełniłeś, wykrzykuje Trunks. Dwa promienie się ze sobą zderzają. Jesteś dla mnie niczym. Wyślę cię do piekła, żebyś dołączył do swojej wersji z tej linii czasowej. Nie poddam się. Ojcze, matko, Gohan!
Dzisiaj sprawię, że będziecie dumni. Pokonam tego demona, wykrzykuje, a w zasadzie myśli sobie Trunks, cały czas stragulując się z tym beamem. Męcząc się, przepychając ten promień. Zabawne jest to, że zawsze te promienie są taką kreską, a na końcu są kule. Nie? Mam wrażenie, że to w Sparking Zero chyba wygląda trochę lepiej, bo to wygląda jak taki po prostu strumień wody, jakby, wiecie, w tamie zrobić dziurę i ta woda nagle w takim strumieniu leci. Chociaż to może jest kwestia kontroli kij, no nie? Ktoś do mnie napisał mailo. Trunks wydaje się, że znalazł w sobie jeszcze kawałek mocy i Blacka chyba tutaj zaskakuje. Wysłał go w powietrze, czy co? A, nie wysłał go. Dosłownie nie mogliśmy się nawet pocieszyć, bo już tutaj mamy chwilę czasu. Autor nam sugeruje, że chwilka minęła po tym, że mamy tutaj dwa takie czarne paski. Ty, Robalu, myślałeś, że będziesz w stanie pokonać Boga tak żałosnym atakiem? Kolejny dobry przykład ludzkiej beznadziejności, marności. Ale ubranko ci popsuł, co? Black bez koszulki? Chyba takie numery to widzieliśmy ostatni raz w Dragon Ball Heroes, jak Black odpalił SSJ-3 Rozę i to jeszcze jakąś maskę nałożył na twarz. Żałuj, że nie widzisz swojej twarzy. To jest strach, który ludzie powinni mieć na swojej twarzy, na widok bogów, zamiast prowokować ich swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Użyję mojej ostatniej kartki atutowej, żeby złamać twoją wytrzymałość. Ciało Goku nauczyło się techniki... Czy chodzi o Hakai, czy co? A nie. Którą znam doskonale, jako że nauczył się jej od Kaio, od mistrza Kaio, kiedy był w zaświatach. Przetrwał mój atak, to niemożliwe. Technika Kaio? Nie mów mi, że to Kaioken. Kaioken? Goku Black różany Kaioken? Różana pięść północnego króla światów? 1000 lat temu zacząłem mój trening, żeby stać się Kaioshinem. Co? Od mistrza Kaio? Nie no, chwila. Przecież to jest bez sensu! Przecież mistrz Kaio jest w 7. wszechświecie, a Zamasu jest w 10. Dlaczego tutaj jest mistrz Kaio? To jest inny mistrz Kaio? What? 1000 lat temu zacząłem mój trening, żeby stać się Kaioshinem. Trenowałem oczywiście u mistrza Kaio. Nauczyłem się wielu technik. Biorąc pod uwagę mój potencjał, mistrz Kaio chciał nauczyć mnie Kaiokena. Z tego co mówił, ta technika wymagała wielkiej fizycznej wytrzymałości. Czegoś, czego on sam nie miał. Jednakże nie miało to wpływu na moje ciało, co udowodniło, że jestem niesamowitą jednostką. Zajęło mi to trochę czasu, ale udało mi się w pełni opanować go bez żadnego wpływu na moje ciało. What? O, jest Goku, który bije hita, okej. Więc jak widziałem, jak Goku używa tej techniki podczas turnieju z Wszechświatem VI, wtedy uświadomiłem sobie, że z tym ciałem nawet jest to możliwe. Nie planowałem takiego obrotu spraw, myśli sobie Trunks. O nie, rzeczy się teraz pokomplikują. Nie mam wyboru, muszę iść na całość. Jeśli chciałbyś mieć ze mną szansę, dobrze ci radzę. Uwolnij całą swoją wściekłość, mówi Black. Trunks wygląda na to, że chyba nie ma wyboru i będzie szedł na całość, a Goku Black używa Kaiokena. Co to jest? Co to jest? Goku Black... Widać tutaj różową aurę, ale dookoła niej widać czerwoną, ostrą, chaotyczną aurę Kaiokena. No i te włosy się w ogóle zmieniają. Nie spodziewałem się tego, ale jaja. W sumie jest to logiczne, no nie? Goku Black przecież używa tak naprawdę Blue Kaiokena, którego ciało Goku było w stanie się nauczyć, a Goku Black, jeśli uczył się Kaiokena u Króla Kaio. Chociaż dziwne jest to, dlaczego w 10. wszechświecie był Król Kaio. No, może design jest taki sam, ale wiemy, że Zamasu uczył się u Króla Kaio, bo nawet to było w mandze Dragon Ball Super, jako jeden taki dodatkowy obrazek. Tylko chodzi mi tutaj o design Króla Kaio, no nie? Że on jest taki sam jak nasz. Niemniej jestem zajarany, podoba mi się ta historia, mimo tego, że nie zostało jej jakoś szczególnie dużo. To oczywiście za kilka dni poczytamy sobie dalszy rozdział. Póki co mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli tak. Każdy like to sekunda mniej czekania na kolejny rozdział. W zasadzie to moglibyście sami sobie go zobaczyć, bo jest on na stronie Dragon Ball Multiverse, ale po prostu zachęcam Was do zostawienia lajka na swój słaby sposób. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się niebawem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.